Dzień dobry, dzień dobry. Witamy z pięknego Wielochowa. Będziemy dokańczać Green Velo, taki jest plan. Przyjechaliśmy w to samo miejsce, gdzie skończyliśmy szlak w 2022. Jedzie z nami zamiast Wojtasa Paweł, także jutro deszcz na pewno będzie z rana. To dla Pawła jest pierwszy dzień na Green Velo, a dla nas to już będzie któryś tam z kolei. Można powiedzieć, że trzeci tydzień. Trzeci tydzień na Green Velo. A tak naprawdę weekend, bo jedziemy tylko 2 dni. Zostało nam do dokończenia do Elbląga 170 parę kilometrów. Tyle, naprawdę? I ogólnie to jeszcze jest sporo przewyższeń. Ile? 2000? 1200 cała. 1500 widziałem. O, 1500. każdy widział coś innego. To jest generalnie dużo. Tak, ale jesteśmy w Wielochowie. Idziemy sobie nad jezioro, gdzie ostatnio zakończyliśmy kąpielą. Teraz jedziemy tylko to zobaczyć, bo jest trochę zimniej, a nie chcemy się rozchorować. Co ciekawe, śpimy w tej samej chatce, z której spaliśmy wtedy, ale jest po dużym upgrade'zie. Tak, na przykład są szyby, wtedy nie było. Wtedy były tylko okiennice, spaliśmy w takich warunkach może troszkę bardziej spartańskich, Ale a tak teraz też i wtedy toaleta, było, i bo to tak prysznic. było, że to po prostu miało służyć jako taki duży namiot. Wtedy się w ogóle wynajmowało na miejsca. Pamiętam, że nie było tak, że wynajmowało się całą chatkę, tylko wynajmowało się po prostu miejsce w tej chatce. Ale jest klimacik. Widzisz, jedziesz sobie... Może jednak pójdę po kąpielówki, czy wchodzę bez? Ja nawet nie wziąłem kąpielówek. Wziąłeś kąpielówek? Jedziesz na Mazury i nie wiem, kąpielówek nie bierzesz? Nie masz w planie? Ja toples. No. No. Sobie jedziesz, jest 40 stopni, jedziesz sobie na rowerku, nie? No i zajeżdżasz na taki mor, No, chodzisz sobie do jeziorka, no, się schładzasz. ale nie masz kąpielówek. No ale to myślę, że co? No co tu? A po co to kąpielówki dzisiaj? Nieraz już byliśmy przy takiej mapie, ale ta jest pełna, bo często widzieliśmy tylko takie urywki. No i powiem wam krótko, no to żeśmy już kiedyś zrobiliśmy. No kiedyś zrobiliśmy z Białegostoku, dojechaliśmy właśnie tutaj, gdzie jesteśmy teraz, czyli do 13. Także prawie całą trasę. Potem od tej 13 żeśmy na skróty po prostu pojechali, dlatego uważamy, że nie skończyliśmy tego szlaku i dlatego go teraz kończymy, bo pojedziemy centralnie szlakiem. Kolejnym rokiem znowu z Białegostoku pojechaliśmy na sam dół, prawie do Przemyśla. Odbiliśmy kawałek wcześniej na stację do Radymna. Coś mamy z tym odbijaniem, nie? No, a to chodziło tam też trochę o noclegi, tak mam wrażenie, i też mi się wydawało, że do Przemyśla jest dużo dalej, ale to też czasami moje takie przemyślenie, które niekoniecznie Pokrywa się z okazuje się Przemyślem. słuszne. No i co? No teraz to tak jak mówiłem, no jedziemy sobie do Elbląga, ale jeszcze tutaj Fido powiedział, że no jeszcze musimy kiedyś przejechać z tego Przemyśla do Kielc, nie? Żeby zamknąć cały ten szlak. Tam Ja Liro jest. zobaczyłem te czerwone plamy, to są przewyższenia, to ja powiedziałem, że nie. Także jechaliśmy w 22, 23, wtedy można obejrzeć filmiki. Fido ma takie umiejętności, że on to umie tak, że wam się pokażą, może gdzieś tam u góry na dole. I wtedy będziecie mogli łatwiej zobaczyć te serie. Ogólnie jak się ogląda, to jest łatwiej zobaczyć. Tak, jak się ogląda, to jest łatwiej zobaczyć, to też prawda. Więc nie ma co tutaj dużo o tym gadać, możecie sobie zobaczyć, jak tam jest. A teraz wracam z powiedzenia, że tam naprawdę było ładnie. Ładnie. I na południu, i na północy. Na Green Velo dobre jest to, że są bardzo dużo oznakowane miejsca przyjazne rowerzystom, czyli tak zwane MPR-y. I ta ankesówka, w której śpimy, właśnie jest jednym z takich miejsc. Często na wiatach gdzieś po drodze są numery telefonu do tych miejsc. No okej, ktoś powie, w dobie internetu wszystko można znaleźć w internecie, ale zawsze jest tak, że jeżeli wiesz, że to miejsce jest pod rowery przystosowane, też się nie martwisz, że nie będzie tego roweru zaparkować i tak dalej, tak dalej. A ta ankesówka jest w ogóle na samym szlaku, to po prostu odbija się parę metrów tylko od szlaku. Szkoda, że na innych szlakach takich akcji nie ma, żeby to było spójne, bo też trzeba pewne warunki spełnić, żeby mieć ten status. Jak jeździliśmy to Green Velo w innych tych miejscach, to właśnie zawsze patrzyliśmy na to MPR, żeby było. No zawsze jest łatwiej. To jest właśnie ten cały bikepacking, że te sznurówki wiąże od rana, nie wiadomo co tam się dzieje. dopasować do centymetra, bo inaczej nie będzie pasowało tego. O, i sznurówki, i paseczki, daj. Dobrze, że się obudziłem godzinę przed wami, to przynajmniej mam czas na to, bo tak to... Paweł za dużo rzeczy zabrał, ma za duży wybór. Trzeba brać jedne spodnie, wtedy nie zastanawia się, w których jedziesz. Ja nawet mam 2 pary butów, żeby zobaczyć, które lepiej będą do stroju pasować. No właśnie, bo Paweł ma nowy rower, później nam pokaże. Jak mnie zobaczycie na trasie, to warto podjechać, bo opaska jest gratis. Ale to jest spoko, na tej ramie bierzesz, tak, cyk, cyk. To jest na trochę mniejszą rękę, ale jeszcze je objęło.
Dobre to jest. Drogie to było? 5 zł, panie. Drogo, ale się opyla. 5 zł to dla ciebie, ale mam dla ciebie specjalny kod rabatowy. Ale ty masz te opaski wszędzie. Tak, bo tu Jeszcze mam... masz jakieś lowe. A, rowi. Dobra. Loverowi zawsze jadą ze mną. Ale oni mają pomarańczową. To można mieć pomarańczową, nie trzeba mieć zielonej? Znaczy, mają Kręci tak. mnie kręcenie, no i to jest hasło, a nie Ride With Me. Można by było tak powiedzieć, że oni sparafrazowali twoje Ride With Me. To prędzej ja ich, bo oni chyba szybciej Kręci mnie nagrywali. kręcenie mieli szybciej? Tak, nie Ale wiem. ty Ride With Me może wymyślić wcześniej, przecież oni wtedy jeszcze chodzili do Oni jakie oni mają hasło? Jedźmy razem, a ja mam Ride With Me, czyli jedź ze mną. A to kręci mnie kręcenie to jest alternatywne jakieś? No takie wlepy, nie masz wlep od loverowych? Mam. Kupiłeś książkę? Do każdej książki dostaję. Kupił książkę, nie przeczytał jej nawet. Oj, nie przeczytał, ale Ale stoi to na jest, półce. nie słuchajcie, to jest bardzo dobry konsument. On kupuje rzeczy, ale potem ich nie czyta. Ale tej trzeciej nie kupiłem jeszcze, muszę kupić. Ja dostałem od wydawnictwa Bezdroża do recenzji, ale totalnie nie miałem czasu, żeby się za to zabrać, także jak przejrzę książkę, to na pewno dam wam znać. A to są Chociaż pewnie wy już kupiliście to te są książki. szlaki Europy chyba, nie? Tak. To ja nie mam... Jak to nie? Alpe, Adria czeka na ciebie. Ja nie mam paszportu, także ja nie Tam nie mogę, musisz mieć mogę paszportu. wyjeżdżać za granicę. O, tam ściemnia. On Tak. ma zakaz wyjazdu za Zakaz granicę, opuszczenia kraju. dlatego nigdy nie kameruje jego kostki. Dzisiaj plan jest bardzo krótki. 90 km do przejechania, trasa prosta. Mamy GPX-a wyznaczonego w velomapie, niemodyfikowanego. A wziąłeś swojego wachu? No wziąłem. Paweł alternatywnie nastawi na Google. Także wczoraj już do Lidzbarka jechaliśmy z Googlem samochodem, to już ja podziękuję. Dobry samochód, to przynajmniej rowery nie spadły, bo tam na Kociu Hubach nawet trzeba było jechać 15 km, to powiem wam, że... Chodźmy jeść, bo stygnie. czas. Chodźmy jeść, bo deszcz spadnie. Mamy piękne śniadanko. Będziemy smakować. Zobaczmy co tu jest. O, No. flaszka. I tak, żeby nie było, to nie jest tak, że ja się wolno pakuję, tylko cały czas mam jakieś obowiązki do zrobienia. Teraz też mówię, weź powiedz coś do domku, weź coś nagraj, weź coś zrób. Kurde, a ja się miałem spakować, miałem być pierwszy. To nie, to oni się wszyscy popakowali, a mi mówi, weź coś powiedz do kamery. Co mam powiedzieć? Jeszcze idź zapłać za śniadanie, tak? Bo nie No, zapłaciłeś. jeszcze zapłać, pójdź tego, a potem no się Rozy nie wyrobił znowu. Jak z Pawłem ostatnio byliśmy na Velo Dunajec, to my wyjeżdżaliśmy przed 8, a jak jedzie Rozi, to przed 10 się nie da. No. Nie, ale tu na śniadaniu spotkaliśmy jeszcze miłego pana rowerzystę, pozdrawiamy. Było miło sobie pogawędzić, także nie ma co się spieszyć, nie ma co się napinać. To dobrze. Jesteśmy na urlopie, także Rozi easy. To ty sobie sam narzucasz tą presję, nikt ci nie kazał być pierwszy. Presja. Przecież to jest wiadomo, że ty jesteś całe życie drugi. Presja. Kurwa, nie wiem gdzie budę schować. Może tu, może tam. No i właśnie było wziąć sakwy. To żeś uwieszał sobie tych... Bikepacking to nie jest takie dobre rozwiązanie. Tutaj ostatnio panowie rolnicy skarżyli się na brak opadów, także jestem i załatwiam to. Ile u ciebie te usługi kosztują, powiedz? A to jest zawsze indywidualna wycena. Aha, Od to zależy klienta. od gminy, tak? A tak, jak dawno nie padało, ile deszczu chcą, jak długo ma padać. Jaki deszcz, kwaśny czy Tak. zwykły? Ale jeszcze słuchaj, PH a jeszcze może powiedz, zrobić. a to na fakturę jest, czy bez faktury taniej? Musi być na fakturę, ja jestem przedsiębiorcą, nie może być tak, że gdzieś do skarbówki dojdzie, że tutaj coś jest bez faktury. Teraz jest KSEF, wszystko jest transparentne i dla dobra państwa musimy naprawdę dbać i te podatki płacić wszyscy, solidarnie, uczciwie, a nie, że ktoś robi coś bez paragonu, bez faktury. Tak nie może być. No chyba, że ja. Ej, a z tymi skarpetami to się zgraliście, czy jak to było? Limitowana seria takich nie macie, to jest tylko dla dobrych riderów z Ride With Me. A kiedy będzie casting na nowych członków? Nigdy. Ale właśnie osoby członkowskie może nie ten, bo może też się jakieś panie zgłoszą. No, ale to składka... Panie mają za free, jak na imprezę. Słuchaj, idź zapłać za to śniadanie, żeby nie było przypału, tak? Nie, weź go oprzyj o coś. No, stopki nie ma, loser. Trochę było tęskno za szlakami. Zobaczymy, jak będziesz mówił wieczorem. Na razie mamy kilometr za mną, czyli jeszcze 90 razy tyle. Także widzisz, Paweł, przyzwyczailiśmy Cię do super fajnych szlaków asfaltowych, a tutaj trochę pojeździmy sobie po takim, Zdecydowanie to nie jest Velo Dunajec, no nie, ale z drugiej strony nowy rowerek
pozwala naprawdę komfortowo jechać po takich warunkach. No właśnie, a powiedz, a po jakim czasie ty zmieniłeś ten rower? Miałem 10 lat, także... A, no to w sumie ale się długo. długo zastanawiałem, jeśli chodzi o typ roweru. Przede wszystkim biłem się z myślami, czy to już jest czas na elektryka, czy jeszcze nie. A gravela nie brałeś pod uwagę? Nie, w zasadzie w ogóle. Zupełnie nie pasuje mi pozycja. Myślę, że możecie mieć podobną, tak patrząc na was. Tak, ale mówię w takim kontekście, że tej dolnej na przykład pozycji gravelowej nigdy bym nie używał. A, no tak, tak. No Nie. to jesteś tak jak ja, ten kręgosłupowiec. Tak, więc wolę mieć dwa nachwyty pozycji zbliżonej. No, więc Ale stary, ta kierownica to jest standardowa w tym rowerze? tak, to standardowo. Ona jest bardzo szeroka. To trochę mnie zaskoczyła, bo ja zamówiłem z netu. No i przyjechał rower, pierwsze patrzę, o kurde, ale on ma lacze, nie? 225. Znaczy 225, nie? No to mówię, o kurde, grubasek będzie. Ale się przejechałem, no i mówię, kurde, jak w No Mercedesie. komfort, no na pewno. Komfort Takie jest laczki to taki. super. W ogóle na ten szlak to ideolo będzie. A tak mam nadzieję, że zobaczymy, nie? Ale Kiera, jestem ciekawy twoich wrażeń, bo to chyba pierwszy dłuższy dystans na tym rowerze, co? Tak, zgadza się, na razie ma 30 km przebiegu, także jeszcze bez serwisu, że tak powiem, firmowego. Jestem bardzo ciekawy na przykład o siodełko, czy fabryczne siodełko da radę. O. Tak, także w zapasie mam to stare, które kupiłem niedawno i które Ale już było przy dobre. sobie masz? Nie brałem aż tak. Sakwy są duże, ale nie aż tak. No przede wszystkim polowałem, w zasadzie miałem ten w koszyku dodany przez rok ten rower. Mówię, zobaczę, czy coś znajdzie się ciekawszego. Czekałeś na promkę? Troszkę tak, ale bardziej po prostu na swoją decyzję, czy kupować i co kupować. No i tak w sumie nie znalazłem nic ciekawszego. A czemu marka Koratek? To nie jest absolutnie sponsorowany film, to po prostu to mnie ciekawi, bo nie jest zbyt popularna chyba na polskim rynku, przynajmniej w tych kręgach, gdzie ja się obracam. No znam tą markę, ale nie znam nikogo, kto ma taki rower, nie? Tak, to jest niemiecka marka. Taka raczej z tych dobrych. Może kiedyś po prostu będę miał dwa rowery, jeden bardziej do miasta, a drugi na takie szlaki jak ten, bo szczerze mówiąc na tym trekkingu poprzednim to ja poszedłem trochę w drugą stronę z oponami i Że tam, bardziej w miasto. bardziej w miasto założyłem 1,4 szerokości i to było z kolei zbyt wąskie, bo rower wpadał mi w takie mikrokoleiny, jak to jest kostka Tak, drukowa. wiem, no, I tak. ona jest poukładana i ona ma takie Szczeliny, no, szczeliny, tak, takie tak. fugi, nie? No i on potrafił Tak. w te fugi wpadać, co jak się jedzie dosyć szybko, potrafiło tak delikatnie wyrywać kierownicę Znaczy, i bardzo tak. nieprzyjemny efekt. Poza tym komfort był bardzo niski, bo bardzo twardy. Jak tu się przesiadłem na ten, to mówię, ja pierdzielę, Mercedes dosłownie, nie? I pierwsza moja myśl była taka, że to pewnie przez powietrzny amortyzator, nie? A to też No może to tak wziąłem być. go, zablokowałem i zobaczyłem, że ten komfort wcale aż tak nie spada, Dużo na oponach daje. że to jednak to są te opony i być może 29 cali koła, nie? Ja bym na twoim miejscu sprawdził powietrze z tyłu u ciebie, bo masz chyba trochę mało, ale może mi się wydaje. Wiesz co, może tak być generalnie, wiesz co, bo ja nie byłem pewien ile tutaj napompować. No na oponie masz napisane? Ja wiem, tak, ale jakby nie w chacie nie miałem, Mam pompkę, możemy ogarnąć. to możemy dopompować troszeczkę. Już mi się nudzi. Nudzi ci się? Tutaj myślałem, że ta nawierzchnia nie pozwoli ci się nudzić. Zobacz jakie masz zmiany, jak w kalejdoskopie. Na razie jeszcze żyję. Nie wiem jak będzie dalej. Powiedz mi, czy ty masz jakiś teraz monitorujesz te Tak, mam, akcje życiowe, bo musisz się wytłumaczyć, dlaczego cię nie było mam holtera założonego na wyjazdach. i w razie czego będzie pikało do najbliższego pogotowia. Okej. A co, takie masz poważne problemy ze zdrowiem, że już rower w odstawkę idzie? Z nadwagą. To rower by ci pomógł, nie? Nie no tam, jak to po 40. Zejście z kursu ja mam, tu mieliśmy jechać? No nie wiem. Czekaj Rex, bo chyba No nie tu. nic nie było, kurde, inaczej. Poczekaj, bo Czekaj, skręciliśmy bo w za lewo. dobra droga, Paweł, No. to Aha. zagadaliśmy się, No. a tu Rozy dzisiaj nawiguje Garminem, czyli nigdzie nie trafimy. O, twoje frendy tam siedzą. McDonald'sy? A daleko są. Już dawno nie jadłem wołowinki. Może i lepiej dla ciebie, może w ogóle jakąś dietę. Weź może zapytaj tutaj widzów, ktoś ci jakiegoś dietetyka online poradzi albo coś. Ja sobie teraz wymyśliłem taką dietę. Jaką? Woda i seks. Myślałem, że Cox i Firefox. Ja sobie wymyśliłem teraz taką dietę,
I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jaką? No, że ograniczam chleb i węglowodany. A, no to jest dobra dieta akurat. Niektórzy mówią, że to nie będzie keto, ale to nie chodzi o takie stricte keto. Ale bardziej tłuszcze i białka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, Ja chudłem na takiej diecie kilogram tygodniowo. i było trudniej? Powiem Ci, to była chyba najłatwiejsza dieta z tych wszystkich, które kiedyś próbowałem w ogóle zrobić. Bo przede wszystkim dużo jadłem, nie? Nie no, może faktycznie Rex musi dopompować, tak? Specjalnie tu się zatrzymałem, Rozi, żebyś mógł postawić ten swój zacny rower bez nóżki oparty o znak. No i wszyscy zaparkujecie mi na znaku i tyle. Z takich rzeczy, które odkryłem jakby po zakupie roweru, to że tu są te wentyle inne, nie? O, o. Samochodowe czy pesta? A nie mam chyba tej przejściówki. A ja mam. Masz? No dobra. Mam Asmaxa, którego już widzieliście. Więc jest akurat okazja, żeby... A nie masz tam przejściówki? Weź zobacz. nie wziąłem. Ja mam Aha. do tego przejściówkę, ale nie wziąłem. Także jeżeli masz, to daj. 1,8 do 3,7 bara. Rex, musisz tutaj te małe zobaczyć, zdjąć okulary. W okularach widzę 0,0. Nie, to małe takie. Tam jest coś? No. I musisz ustawić plusem sobie do tyle, ile chcesz. Aha, to nie starcza tych dużych. No, 1,7, No. 1,8. no to sobie ustaw ile chcesz. Nie wiem, spróbujemy. No, mówiłeś, że miałeś 2,5, no to daj może... Ja nie wiem ile miałem. Może daj koło trójki. A ile masz max? 3,7. No to daj 3. Dobra, 3,0, ale jakby wyświetlacz beznadziejny. W No, okularach nic nie widać. Nie widać, po słońcu, to jest minus tak. tego. No, Może- no ale zobaczymy jak będzie pompować. No to jest najważniejsze, żeby to pompowało, nie? Tak. Szybko idzie, czy nie? 1,8 jest. To jak do ciągnika, to trochę poczekamy. A na ile on ustawił? Na 3. To możemy iść jeszcze w żyto. Szczerze mówiąc, fajnie, nigdy nie napompowałem, nie męcząc się w ogóle. No, jest to. Tak byś wiesz, coraz musiał dymnąć pompką, nie? Tak. Teraz delikatnie, żebyś nie wcisnął tego wężyka. Paweł pierwszy raz w życiu prestę chyba obsługuje. Co, czy nie? Czy już No. miałeś? Nie I teraz miałeś, tak nie? delikatnie. O, delikatnie. Ręcznie próbowałem, O. znaczy pompowałem u siebie w chacie. I Nie? gotowe. Wyświetlacz kibel, ale dało radę napompować. A ile baterii zostało? A nie wiem, nie widzę tam. Wyświetlacz bardzo słaby. Cieplutki. No jest tak, dosyć on się gorące, grzeje nie? się, no. Ale zrobiło robotę. Trzeba by w lesie sprawdzić w cieniu, bo no, nawet tak się zasłoni, to nie widać. Słuchajcie, no taka pompka wiadomo, można sobie kupić zwykłą pompkę pewnie za 50 Ale jak zł. jesteśmy starzy, no to już lepsza taka, nie? No co, przede wszystkim, panowie, jak się ma gravela, to powinno się mieć taką pompkę, nie? Wiesz co, A nie taką pedalską dopompujmy jak ja. trochę przód też. Dobra, no to Wiesz co, bo tak patrzę, baw że się. teraz... Paweł jak poczuł, że powietrze jest za darmo, to od razu wszystkie se pompuje. Bo on z zimowego wymienia na letnie wreszcie. Ty, ale to kosztuje użycie tej pompki. Oddam w powerbanku. Ale gorąco Tak, jest. tak, gorąca. Nawet Myślę, napisane że jest hot. wadą tego rozwiązania jest to, że musisz dbać o stan baterii. Typu nie możesz zostawić tego w plecaku i na przykład za rok oczekiwać, że będziesz miał naładowane. Mam wrażenie, nie? że on jest tam, wiesz, jak będzie miesiąc czy dwa, no ale wiesz, przed wyjazdem Tak. to sobie ładujesz. A dwa, no dzisiaj tak bierze każdy powerbanka, więc podłożysz powerbanka i nawet... Czy podejrzewam, że już jak już dwa... O jo, ale jest naprawdę. Tu, zobacz, no weź dotknij tu. Poka. No weź, mocniej. No jest gorący. A weź językiem. Zgadnijcie co. Nawiguje taki jeden z Garminem. Dać mu nawigować. Okazuje się, że w tych nerwikach to jednak trzeba jechać prosto, a nie No, ale skręcić. tam było gospodarstwo rolne. Ale na szczęście mam tu pod ręką na kierownicy Veloplaner i sobie patrzę, że odbiliśmy kilometr w nie w tą stronę. Ale to nie szkodzi. Pieszkowo A i my I mieliśmy tędy wyjechać. już wracamy na szlak. O tu jest, proszę, drogowskaz po prawej. Widzicie, chłopaki? Czyli w sumie jedziemy na fajnie, ścieżkę. takim szutrem byśmy jechali. O, czymś takim. To sobie zrobiliśmy kawałeczek asfaltami. Oj, gites. Ty, znowu coś źle nas poprowadziło. Ty, może są jakieś zakłócenia GPS-u? No ja nie wiem, dlaczego tak jest. Czy on tam jakąś ścieżkę widział? No a wracając do napędu, nie? No to różnica 3/9 a 2/10 jest taka, że przede wszystkim zmiana przednich przerzutek jest dramatycznie duża, nie? To znaczy co, jest duża zębatka versus bardzo mała. Tak, no i jak to jeszcze, no to jest coś takiego niefajnego na pewno. Manewrować tym na... Żeby dowodzać odpowiednie przełożenie nie jest tak łatwo, nie? No dobra, Paweł, ale biorąc pod uwagę na przykład te podjazdy, co mieliśmy w górach, to teraz masz lepszy zakres przełożeń na podjazdy? W zasadzie taki sam. Nie? Okej. Także,
Po prostu środka nie masz w którymś Tak, momencie. no i właśnie tu dochodzimy też w sedna, no bo przez to, że nie ma tego środka aż tak dużo, to te przeskoki na tylniej również są większe i przez to nie chodzi tak płynnie, bo, jak u mnie wcześniej, nie? Bo ja miałem 3/9, no to, ale tam było od 11 do 36? 34 by default. 4. Później ja zmieniłem na 37, nie? To mówię, o, to spadła jakość, nie? Tych przerzutek, nie? Ale teraz ja tu mam 39, no to jest jeszcze spadek, nie? Aha, czyli Jest po ten prostu, napęd tak na razie średnio. Samochód z przodu. no nie jest tak płynny, nie? A tu jest miejscowość prawie jak Jamnikowo. Czyli Jamnikowo bez M. No ta górka była zacna, co? Taka w sensie jakościowo, jakość drogi była taka bardzo nieprzyjemna. Nachylenie może nieduże. Myśleliśmy, że już pasujesz, ale widzę, że jednak Znaczy, jedziesz byłem- dalej. Byłem blisko, mój zegarek mi już mówił, że mam dzwonić do kardiologa. Jak to czym się liczy puls? W uderzeniach na minutę zapasu do zawału, wylewu albo innego udaru, więc Stwierdziłeś, że zaryzykujesz to jeszcze? jeszcze zaryzykuję, ale musiałem zejść z obciążenia na minimum. A to było dopiero 10% podjazdów, które dzisiaj mamy zrobić, także Paweł, a jak twoje kolano? Powiedz, tam no, na Orli Gniazdach wszyscy pytali, gdzie Paweł, gdzie Paweł? A ja mówię, no na operacji kolana. Może nie zupełnie Bo na on jest- operację, ale bo Paweł był kiedyś politykiem i on teraz ma salnikę, wchodzi tak bez kolejki. Po prostu z pociągu na operację. nie, na żadnej operacji nie byłem. To tylko są pomówienia. Ćwiczę kolanko. Chciałem A, powiedzieć, tylko kolanko. że Rex wydał już 3,5 koła na rehabilitację tego kolana, wlał sobie tam jakieś pierdoły w to kolano i teraz przejechał na 2 dni i wszystko psuł w dupę. 3 tygodnie rehabilitacji na 2 dni przyjemności. O, a tu przy okazji możecie, przy okazji naszych głupich gadek zwiedzać z nami jakiś kościół Oj, znowu. w miejscowości Ale Janikowo. to tylko Polska dała, bo tu Unii nie ma, także to Polska. Polska? Pieniądze? Tylko Polska dała. Ale ładny taki, Ładny. ładny. Ogólnie ta architektura sakralna w Polsce to jest głównie co tu podziwiać w wioskach, nie? No ale widzisz, w każdej wsi takiej, o 100 lat niepodległość na przykład, 18, 2018. Patrz jaki tutaj fajna altanka z grillem. No plus tego Greenvelo jest taki, że tych wiatek i morów jest dość sporo. No, a ja już rozkminiłem, dlaczego są te grille wszędzie. No bo kolarze lubią jeść węgle. O, to jaki dom? To chyba był właściciel tych włości. Albo plebania może to była. O, pięknie, pięknie. A jak to się? Janikowo? Jamnikowo bez M. O, jest tabliczka, proszę. Jest oznaczenie. Takie wszystkie już wyblaknięte, nie? Ten szlak też ma trochę tutaj lat, pewnie nie mają dofinansowania na odnowienie znaków. Ważne, że jest. Ważne, że jest, no. Nie, ale tak zadbane, no, ładnie tu jest. Tak europejsko rzekłbyś. Czyli to Jamnikowo bez M podoba nam się. Approved. Tak, ma dobry asfalt, to najważniejsze, ładne O. domki. Wreszcie. Już po tamtym asfalcie to każdy będzie lepszy. Klak, 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 A, klak. bo one się bawią, zobacz. Czy bawią z małymi? Nie, ze sobą. Małe później. Bociany, jesteśmy uratowani. I ci obstra. Ale ładne. Ja bym jeszcze miał chrapkę, bo to Greenvelo jak Greenvelo, ja już drugi raz tego bym w życiu nie pojechał, nie? Ale ten podlaski szlak Bociani jest ciekawy. Ciekawy. Już lukałem tam przebieg. A propos fajnej drogi, to się No. kończy. Janikowo A, się skończyło. Czyli tutaj, no dobrze, to są propsy dla Janikowa. Za ten asfalt tu wracamy, że tak powiem, do starych reguł gry. Yes. Rozi powiedział, że robi pozycję Oreo i że zostawia nas, bo nie będzie jechał tak wolno. A najbardziej lubię to, jak się postawi taki znak, to już wtedy drogi nie trzeba remontować i jest wszystko git. Teraz miejscowość Dwórzno, ciekawe czy też mają tam dobry asfalt, mam nadzieję, że tak. Yes. Bo znowu przeżyliśmy szok. Ja pierdzielę. No, co wioska to da się jechać. Może nam teraz średnia podskoczy do 12 już. Ze Ale smerfetką graficiarze... Ojej, frisam. Całkiem świeże. Mają tu chuliganów, co? Aj. Właśnie, smerfetka była tylko jedna, więc ona ogólnie to miała w tej wiosce Ostatnio- trochę przeromane. Wtedy oglądałem analizę chorób psychicznych Kubusia Puchatka i Smurfów.
I każdego opisywali, Zdiagnozowali? diagnozowali, jakie tam choroby są. No właśnie, i tak wygląda nasze społeczeństwo teraz. Rada gminy to zawsze sobie fajny budynek znajdzie, nie? No ładny. Tak troszkę, A to jest Górowo Jowieckie już? tak, Rada Gminy. No. Fajna wieża ciśnie. Ale zobacz, tam gazownia jakaś chyba. A tu jest opisane, tylko że wypłowiało już. Co to jest? Okolice w gaz. Ty rzeczywiście, Rex mówi gazownia, no. Tylko tak jest wyblaknięte, że nie widać. Zobacz jaki ten manometr tam jest. No widzę właśnie. Tam. Zabytkowy. Gazownia i biura ciśnień. A tutaj jest stara wieża. Też fajna. A my kawy nie mamy, co? Czy No nie- masz jakiś aeropres? Nie mam nic. Nie masz nic. Jeszcze musimy jakąś kawiarnię wyhaczyć. A to jeszcze mamy czas, no tak w połowę trasy sobie zróbmy jakąś. To może żabkę jakąś. To jest wschodni blok, tu może nie być żabki. Klasyczek greenwellowy. Szuterek. Podjeździk. Też chyba kiedyś pociąg tu jechał. Tak wygląda trochę jak Tak wygląda, no. miejsce pod pociąg. Tak, bo to jest ewidentny przejazd, no. Tak, tak. Ten odcinek zdecydowanie nie jest fajny. Główną drogą. Wszystko ma plusy i minusy. No, nawierzchnia plus, ruch samochodowy minus. No i w Krzekotach w lewo, no bo na pewno nas teraz kieruje już na jakiś shooter, bo po co mamy jechać po asfalcie? O, ładna wiatka. Typowy mor na Green Velo, jeden z wielu. Z mapą, z kibelkiem. No, jest ten dobry To standard. nawet Tak. ładnie można by było namiot rozbić sobie na dzikuska. Można by. Bo jest Myślę ładnie bez problemu. Ładnie wykoszone. Znaczy tak w miarę ładnie. Tu mamy pieniężno, Wołowo i pieniężno. My I jedziemy trochę na pieniędzy mi brakuje Wołowo, czy na ostatnio. pieniężnie? To może w tym pieniężnie. Coś bym się pomodlił. Do jakiejś Matki Boskiej Pieniężnej. A to 10 jest słyszałem. Jest mi smutno, bo dużo osób odsubowało mój kanał po ostatnim filmie Cycle. No ale dajcie coś zarobić, ludzie. Jak słuchajcie, wam się nie podoba, to zrobię test chińskich latarek i wtedy dopiero będzie hejt. A może powinieneś pokazać gołą dupę? No to głosujcie. Jak Test ktoś jest chiński- zainteresowany, to To jest chiński latarek, czy Fido pokazuje dupę? jak wpłacicie 1000 zł na kawki, to dostaniecie linka do OnlyFansa Roziego. I on subów już teraz będzie, wiesz, pierdyliard. Były już płyty dzisiaj? Wydaje mi się, że były No chwilę. to już mieliśmy wszystko, oprócz piachu. No to teraz. Tam była taka droga, że były takie dziury, że to można powiedzieć, że to był piach też, nie? Se poprzywieszał to i teraz mu się obsuwa mu się. Co ci się tam obsunęło? Jednak za ciężkie. I jeszcze, Zostaw. jeszcze wszystko ma w workach na kajaki pochowane. Może wziąłbyś to do siebie do sakwy? Co ty, Zostaw to, zostaw. Fido, ty jesteś dobry kolega, nie? co za typ, nie? No, nakupił co tego? Wziąłeś, to trzymaj już. I chuj, rozjebała tą złoto z Ambergoldu jest, chłopie. Złoto się nie kruszy. No i co teraz, Rozi? Teraz trzeba imbusa wyjąć. Nie no co ty, stary. Ale to... Ja może przetestuję ten rower wtedy. Zobaczę jak się jeździ takim rowerem. O, powiem wam. Tu się jedzie, tu się jedzie. Amortyzator działa. No zupełnie inna jazda, to pracuje. U mnie to jest sztywno jak... Fajny, bardzo fajny. Fajnie chodzi, tylko wiesz co, cały czas piętą walę o twojej sakwy. Wiesz co, Za blisko je masz może chyba. ale te sakwy nie są regulowane, A, nie? okej. Dla mnie jest trochę blisko. Nie no, oczywiście mogłeś po prostu wziąć sakwę jak człowiek, ale nie, po co, nie? Miałem taki awaryjny pomysł, był sakwy, jak widziałeś, miałem w samochodzie, ale stwierdziłem, że skoro, bo nie wiedziałem, czy znajdę te uchwyty, bo nie wiedziałem, gdzie one są. Okazało, że były chowane od zeszłego roku. To by było dobre, żeby tutaj wozić z jednej strony Coca-Colę, a z drugiej whisky. O, i tak następny wyjazd pojedziemy na działeczkę. Jest pomysł, Ale nie? by nam zazdraszczali, co? Jakbyś Tutaj takie... Laudersik 1.7, a tam 2-litrowa kola. Jak myślisz, jak by nas krytykował, jakbyś tak właśnie pojechali na taki wyjazd i mieli właśnie takiego laudersika Zależy by było, ja myślę, że były proporcje 50 na i 50. z drugiej strony taką dwulitrową kolę. 50 na 50. Część by powiedziała, wow, fajnie chłopaki, dobrze się bawicie, a inni by powiedzieli alkusy. Bo teraz jest trend taki, żeby nie pić, nie? Jest tak, na zdrowo, na zdrowo. Także my jesteśmy z tych na zdrowo, my nie pijemy. Wjeżdżamy do Pieniężna. To chyba takie jedyne większe miasto na naszej trasie dzisiaj, nie licząc Braniewa, do którego zmierzamy. Trzeba kurtki przeciwdeszczowe przygotować, bo już niedługo. Już za chwilę. Ja tu byłem u księży werbistów w Pieniężnie. A po co tu robiłeś?
No jak, co? jak byłem w Licheniu, No, no to właśnie tu kiedyś przyjechaliśmy do Pienięża, tak się że Licheń stąd to kawałek. I nawet mieliśmy wykład. I ksiądz nas namawiał wtedy, żebyśmy szli do kościoła, znaczy do seminarium. Tak? No, taki bardzo fajny ksiądz to prowadził. Właśnie werbista. Chciałeś zostać zwerbowany? No, bardzo. Nie wyszło? Za bardzo dziewczyny lubisz. Rozi mówi, że mu zimno. I teraz właśnie Rozi wziął prysznic chusteczkami odświeżającymi, bo jak ubiera się w kurtkę, to zawsze bierze prysznic. Czujesz się odświeżony? Słuchaj, a linia 105 kiedy będzie? Bo może autobusem byś pojechał. Jeździ wraca sobie do miejsca, będzie Pienięż do Pienięża, no tak. Wiełczyn Pieniężno, Żugany Pieniężno, tak. Generalnie cały Czyli to jest co jak w tych filmach, że nigdy z tej wioski nie wyjedziesz. Czekaj, a to jest dokąd czy znikąd? A nie tędy? Tamtąd? Ale wiecie o jaki film chodzi, nie? Ten co na HBO jest. Tam są jakieś duchy, zjawy, ale ja tylko jeden są, wiesz? Ale to jest dobre to jest. Jeszcze nie wyjaśniło o to chodzi. Jak się trafi do tego miasteczka, to już nie można wyjechać. To właśnie jest w Pieniężnie. Miejscowość Kajnity. No widzisz, to kiedyś wszystko działało. Był sobie pan, miał sobie włości. Miał chłopa, swojego chłopa. I komu to przeszkadzało? Taka wieś pośrodku niczego, nawet bez nazwy chyba, bo gdzie nie Brzostki. widziałem tabliczki. Była tabliczka? Tak. Znaczy no... Było, że za 2 km będą brzostki, to na słupku było brzostki. A, rozumiem. Ale już nie mieli na to, żeby kupić tablicę na drodze. Ile tu nam zostało? Braniewo 39, a mi pokazuje 30. No bo ty masz do hotelu, a nie do ratusza. Zaczyna kropić, wiatr się wzmógł. Także deszcz blisko. Ale sunie. Ty ładnie idzie z nami. Ale patrz jak nisko, jak jaskółka. No, Czyli będzie padać, bo bociany nisko nie latają. patrz. Czekaj, cicho, cicho, cicho. Prowadź nas, bocianie. Halo, bocianie, nie mam siana. To leć do bociana. Ale fajnie nisko lata, co? No i patrz. Może chory jest. No i ci, że pijany jest. On może myśli, że ten asfalt to jest łąka. I ja. Ale- Przebił się Poszło. do I stratosfery. teraz w drugą stronę. I teraz nas zaatakuje z góry. Gmina Płoskinia. Ale wiatr. No i fajnie. Jedziemy. A skąd pan jedzie? Z tego kościoła A. do pętle, A, do Pasłęki i Greenvelo i R10 do przejścia granicznego. Cześć. Hej. Bo mówię, że nikogo, Nikogo. Pogoda chyba wszystkich wystraszyła. my, Może. nie wiem, czy na tej trasie jeżdżą w ogóle, czy nie. No to jest Grywelo normalnie, więc jeżdżą. Wiem, No. zobaczyłem was, to po prostu szok. Łeb urywa. Wiatr jest tak mocny. Ja normalnie świszczę w głowie. Ale założyliśmy już przeciwdeszczówki do Braniewa 18 kilosów, ale że tak trochę przewieje te chmury. Idziemy teraz do hotelu Crystal. Wstępnie sobie na szybko przelukałem opinię na Google, bo tam na Bookingu to było ok. A na Google sobie przelukałem i no, może być wyzwanie, bo opinie są skrajne. Jedni piszą, że jest mega spoko, dobrze, wszystko fajnie, ale jest mega dużo opinii na jedną gwiazdkę, że to nie hotel, tylko motel, no i że jest brudno, i że nie można zjeść w restauracji, i że w ogóle jest B. Także sprawdzimy to sami. Kuźwa i tylko wieje i wieje. Pedałujesz sobie, jechałbyś kurde 10 km szybciej, to nie. Ten wiatr pierdylony i to prosto w pysk, tak w mordę wind kuźwa i całą drogę, całe 80 km, Brakowało mi Ciebie. całe 8 dych kuźwa. Nie może być normalnie, musi być Fajnie Ci kuźwa. kaptur wieje, tutaj obrazujesz. Musi być nic- kuźwa, to jeszcze żagiel dodatkowy, bo jeszcze musiało zimniej się zrobić, że trzeba kurtkę założyć. Idź pan. Brakowało mi Ciebie naprawdę. Może, słuchaj, obiadek Ci zasmakuje w restauracji, która będzie zamknięta już o tej porze. Zabiorę Cię na burgera do Żabki. Jest żabka, najebiemy się w żabce, najemy się w żabce. No! Powiedziałem czy pomyślałem? A można było do Braniewa jechać asfaltem. Ale jak się chce jechać po Greenvelo, to trzeba jechać szutrem. Znaczy to już jest piach, a nie szutr.
To nie szutr? No szutr to może kiedyś był, ale teraz A to tylko już... ty możesz jeździć po szutrach, bo my nie mamy graveli. No więc wróćcie na asfalt. Aj pan, spokój. Na co to komu było w ogóle? 8 km do Braniewa. Jeszcze ci deszcz dorzucam w gratisie. Ozzy, nie denerwuj się. No ale słuchaj, jedziemy z Pawłem, no czego się spodziewałeś? No nie. Przystanek robię tam. Rozi jeździ zgodnie z tradycją, że jak nie widać spinki, to wtedy czyści łańcuch, a jeszcze spinkę widać, nie? Także... Ja się chciałem wytłumaczyć, bo to nie jest do końca prawda, jeżeli o to chodzi. Przed wyjazdem ten łańcuch wyczyściłem sobie, No gdzie? ale to posłuchaj. Przed wyjazdem I- którym? No teraz. Ale Piątek. zapomniał wytrzeć. Czwartek. Czwartek go wyczyściłem i uwaga, nasmarowałem go czym? Niemieckim super smarem duper na wszystko. Jakim? Z internetu kupiony, do takim rolek? specjalnym, nie, no specjalny kupiony za 1 000 000 monet w ogóle. Rolofem? Nie! A jakim? Właśnie jakimś takim niemieckim, że on tam No, ma tylko wiesz co? etykietkę. Ty jakbyś pojechał do Egiptu, to byś te wszystkie kremy kupił z wielbłąda, co Tam tam nawet, ale ja to kupiłem w internecie, jak kupowałem coś drogiego i dali ci w gratisie. to kosztowało chyba ze 40 tam 50 ten smar. No widać oczywiście jak działa. No. A masz smar ze sobą? Wytarłeś go dobrze? Tak, to wszystko zrobiłem tak jak należy. Po niemiecku była instrukcja, no to przeczytałem. Po niemiecku co było napisane? Nicht rufen. Nischisen. No dobrze. Po niemiecku było, żeby nie używać do graveli. Za ile koniec deszczu? No, 1,5 godziny teraz na siedzeniu. A mamy do celu jakieś 9 km, czy nawet 6, więc jedziemy zaraz w deszczu. Najgorsze jest to, że to wszystko przez twoje sikania, bo jakbyś zrobił dwa siki mniej, to byśmy już byli na hotelu. Nie, wcale nie. A dużo sikam, nie wiem, czy to jest wada? Ja myślałem, że ty się będziesz cieszył, że ja sikam, bo wtedy masz więcej przerw. Cieszyłem się wtedy, jak nie padało. Aha. Ty, ale ten bocian, w ogóle śledzi nas taki bocian, którego wcześniej widzieliście, to jest chyba ten sam. I ogólnie obstawiamy, że to jest radziecki dron. Tylko pod postacią bociana i on nas obserwuje. Tam siedzi teraz, patrzcie. Nie? On po prostu chce nam dać pożyczkę. Zresztą to jest bocian bez nogi. No, właśnie, bo ja nie mam siana, a nie dzwoniłem do bociana, może to on, kasę, chodź! Jak Chodź, jednak pieniądze weźmiemy. masz, to chodź, ja wezmę. Postanowiliśmy trochę oszukać i kierujemy się od razu na hotel. Po szlaku było 5,5 km do Braniewa, a tutaj szosą jest 3. Według Google'a 8 minut do naszego dzisiejszego miejsca noclegu, także wzmaga się wiatr, wzmaga się deszcz. Jedziemy jak najszybciej, żeby już dojechać. Urząd Miasta Braniewa. Welcome, welcome. Nawet nam to sprawnie poszło. Troszkę przycisnęliśmy. 200 metrów. Skręć w lewo. O, Miejsce docelowe jest po lewej stronie. no, okolica zacna. O, proszę. Jest już imprezka. O kurczę, wesele. Idealnie, idealnie. Co? No raczej, na pewno. Wow. Git. Myślę, że dostaliśmy upgrade do lepszego pokoju. Jest naprawdę spoko. Kurde. Lodóweczka. Ja uważam, że spoko. A jest tu łazienka? Jest. No kurde. Nie wiem, co to były za opinie. Smutne to Braniewo, ale zabieram chłopaków na najlepszy lokal w mieście. Podobno najlepszy. Ma największe notowania, a to jest nadal 4,2. Nie no, 4,6, ale tu wszystkie kebaby to 4,3, suche mięso, patrz, żabka od razu z obok. O, wszystko mamy, także Także zobaczymy. jest lombard. No tak, tu się nie, A to jest nie przelewa. bistro a, myślę, To że jest to, kwiaciarnia, to ale jest dzisiaj to. nie umiem czytać, nie? Dzisiaj Kawiarnia. była wymiana opon, ale Jest po lewej stronie. O, dziękujemy Google. Nikogo nie ma, no ale my będziemy, nie? No i cię teraz karmimy. będziesz go jadł? Podoba ci się? Będę go zjadł? Będę go zjadł. To jest dobra jest porcja? Jeszcze nie wiem. No porcja wygląda dobrze. Będziemy jak są ukryte pod kotletem, żeby nie ostygły.
Paweł też ma. Suróweczka. A ja zainwestowałem w pierwszy, ale taką małą mam. Nie wiem, to masz już drugą tam. Nie, to jest chyba tylko wyrostek jakiś. Robaczkowy? Nie, uważam, że jest spoko, ale czekam, bo jest pewnie gorące. Nie, na A ja pewno. letnie jadam. Aha, okej. Chyba, że z mikrofali, to wtedy byłby talerz gorący, mówię, a to jest zimny. Także kawiarnia, bistro, Kościuszki 30, bardzo dobre, smakowało nam. Ale zauważyłem, że Rozi nie daje napiwków, nie wiem dlaczego. Masz taki zwyczaj jakiś. Nie smakowało Ci? Nie, znaczy było dobre, ale schabowy był faktycznie trochę żelasty. A, no okej. A teraz widzę, że jeszcze cukru masz mało, chcesz się kolą dowalić, świetnie. No dobra, dzisiaj 90 km to kola nam się należy. Było dobrze, było sucho, teraz jest mokro. Ale było wiecznie przede wszystkim, to było najgorsze. No właśnie, najgorszy jest wiatr. Ja myślę, że byśmy zrobili szybciej. Nie w 9, a w 8 godzin, jakby nie wiało. No, trochę tak. Nie, ten wiatr Ale był tak. zabójczy, ale czuję go na polikach już cały czas. Cały czas czuję, że on jest, Na uszach że on jest na moich polikach. A jutro górki, te elbląskie, takie dosyć hardkorowe, To jedna górka. ale tylko 70. Po drodze jeszcze mamy Fromborg, to może tam do Kopernika zajedziemy, zobaczymy co tam słychać. W Koperniku z Torunia. Ale we Fromborku też sobie siedział. We Fromborku też się biją o niego. No właśnie, to jest każdy chce, żeby Kopernik był od niego. Dobra, Kopernik też była kobietą. no, dobrze, tak Adam. Także dzięki za dziś i tam do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara. No.